Bez względu na to, czy dopiero kupiłeś pierwszy komputer gamingowy, czy może dokonujesz aktualizacji swojego aktualnego sprzętu, mamy dla Ciebie przewodnik zawierający kilka kluczowych aplikacji niezbędnych dla każdego gracza. A jeśli kupiłeś komputer dla kogoś z rodziny jako prezent, to nie zapomnij po jego wręczeniu podesłać link do tego filmu, a najlepiej od razu przesłać link do naszego kanału, gdzie można znaleźć więcej filmów dla każdego gracza i nie tylko. Zaczynamy od podstawowego narzędzia gracza, które oferuje masę ciekawych funkcji bez względu na to, w jakie gry lubisz grać lub to, gdzie je kupiłeś. Mowa tutaj o Game Bar, uruchamianym skrótem klawiaturowym Windows G, więc na pewno zapamiętasz. G jak gry, gracz lub granie. Jeśli masz akurat podłączony kontroler Xbox, możesz również nacisnąć na nim przycisk z logiem Xbox. Pasek gry to nakładka systemowa uruchamiająca się nad uruchomioną grą, która w tym momencie jest zatrzymywana, więc bez obawy, że nasz trud i wysiłek zostanie zaprzepaszczony. Można powiedzieć, że jest to taki zestaw widgetów przydatnych dla gracza. Przy pierwszym uruchomieniu mamy podstawowy układ, który składa się z okna wydajności, gdzie możemy zobaczyć użycie zasobów systemowych jak procesor, pamięć, karta graficzna, a nawet klatki na sekundę w uruchomionej grze. Dla wszystkich chcących pochwalić się swoją rozgrywką, możemy również bezpośrednio z tego miejsca zrobić zrzut lub nawet nagrać naszą rozgrywkę jako wideo z dźwiękiem bez potrzeby szukania dodatkowych narzędzi. Kolejną bardzo ciekawą opcją jest zarządzanie ustawieniami dźwięku i ta funkcja jest bardzo przydatna. Możemy zmienić głośność systemu, czułość mikrofonu oraz sterować głośnością niezależnie dla każdej uruchomionej aplikacji. Wyobraź sobie, że grasz mając muzykę uruchomioną w tle i chcesz, żeby była delikatnie ciszej, a sama gra była dobrze słyszalna. To właśnie w tym miejscu możesz to zrobić szybko, wygodnie i przede wszystkim skutecznie. Mamy w tym miejscu również dostęp do naszej społeczności Xbox, gdzie nie tylko zobaczymy, kto jest z naszych znajomych właśnie w tej chwili online, ale również rozpoczniemy czat głosowy w trakcie gry, co jak wiemy jest niezbędne do prowadzenia rozgrywki online. Ale to nie wszystko, bo do naszej dyspozycji jest sklep z widgetami, gdzie możemy znaleźć jeszcze więcej opcji i możliwości. Znajdziemy tutaj wiele aplikacji ułatwiających korzystanie z naszych akcesoriów do gry, ale nie tylko. Polecam sprawdzić widget Spotify, który bardzo ułatwi nam słuchanie muzyki w trakcie rozgrywki. Możemy sterować tutaj odtwarzaczem, ale również mamy dostęp do naszych playlist, a wiemy doskonale, że nie ma to jak ulubiona playlista, na przykład w trakcie odkrywania tajemnic Indiana Jones Podziemny Krąg. Jeśli Game Bar to podstawowe narzędzie, aplikacja Xbox jest przedpodstawowym, jeśli takie oczywiście słowo istnieje i możemy go użyć. To brama do całej naszej biblioteki gier na komputerze, ponieważ agreguje nie tylko tytuły ze sklepu Xbox lub subskrypcji Xbox Game Pass, ale również z innych sklepów z grami tak jak Steam, Epic czy GOG.com. Po lewej stronie mamy kilka zakładek, gdzie główna to zestawienie informacji dla gracza. Mamy tutaj polecane tytuły, ostatnio dodane do naszej subskrypcji Xbox Game Pass, najbardziej popularne gry w sklepie Xbox lub nasze benefity, które otrzymujemy również w subskrypcji Xbox Game Pass. Dostęp do całej biblioteki jest dostępny w kolejnej zakładce, gdzie możemy przeglądać ją korzystając z wielu dostępnych filtrów, począwszy od miejsca instalacji, gatunku czy funkcji w grze, aż po bardziej szczegółowe jak liczba graczy czy dostępne sposoby sterowania. Na pewno każdy odnajdzie tytuł, którego poszukuje. No i wreszcie poniżej widoczny jest sklep Xbox oraz zainstalowane i niedawno uruchomione gry na naszym komputerze. Ale to nie wszystko. Jest tu znacznie więcej funkcji oraz bardzo bogate ustawienia, również do zarządzania naszym kontem. Żeby to wszystko omówić, potrzebny byłby kolejny odcinek, więc żeby go nie przegapić, zasubskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek i koniecznie daj lajka pod filmem i zostań z nami do końca, bo omówimy tutaj jeszcze jedną funkcję w aplikacji Xbox. Nieodzownym elementem każdego gracza jest oczywiście kontroler. Nawet gracze komputerowi przyznają, że jest wiele typów i gatunków gier, które lepiej sprawdzają się z kontrolerem. Zaletą Windows jest zawsze otwartość na dodatkowe akcesoria. Nie inaczej jest z kontrolerami i w zasadzie nie ma ograniczeń, jaki można podłączyć do komputera, zarówno kablem, jak i te bezprzewodowe. Niewątpliwie jednym z najpopularniejszych i polecanych przez nas jest kontroler Xbox, dostępny w wielu różnych kolorach, a nawet wzorach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Tak jak moje córki, jedna posiada limitowaną serię Forza Horizon 5, ponieważ bardzo spodobały się jej kolory na nim, a druga córka
ma taki, jak wybrałaby jej ulubiona postać z bajki, czyli Icebreaker Special Edition. Dla najbardziej zaawansowanych graczy mamy również kontroler Elite i tutaj z pomocą przychodzi aplikacja Akcesoria Xbox, która umożliwia nam wyciśnięcie z niego jeszcze więcej. Podobnie jak na konsoli, również na komputerze możemy zmienić ustawienia czy aktualizować nasze akcesoria Xbox, takie jak właśnie kontrolery czy słuchawki. Jest to bardzo proste. Wystarczy pobrać aplikację akcesoria Xbox ze sklepu Microsoft, a po uruchomieniu automatycznie rozpozna podłączone akcesoria. Oprócz wspomnianej przeze mnie aktualizacji, możemy przetestować kontroler, dokonać kalibracji, jeśli czujemy, że coś jest nie tak z czułością lub działaniem analogów. Prawdziwa magia tej aplikacji zaczyna się, jeśli mamy kontroler Elite, bo tutaj możliwości konfiguracji jest masa. Możemy mapować sobie dowolne przyciski, regulować czułość analogów, bumperów, a nawet tworzyć dedykowane profile do gier, które następnie możemy przełączać przyciskiem na kontrolerze. I może coś, co spodoba się nie tylko mnie i ktoś powie, że to nieistotne, ale możemy dopasować do swoich preferencji kolor przycisku Xbox. Dla mnie musi być klasyczny zielony. A wy jaki sobie ustawicie? Napiszcie w komentarzu. Warto też dodać, że posiadacze słuchawek Xbox mogą w tym miejscu zmienić sobie ustawienia korektora oraz dopasować ustawienia audio. Jak dla mnie to niezbędna aplikacja dla każdego gracza komputerowego, który posiada akcesoria Xbox. Rozmawialiśmy o pasku gry, aplikacji Xbox oraz akcesoria, więc nadszedł czas na coś bezpośrednio związane z grami, czyli granie w chmurze. Pod koniec 2025 roku wiele się tutaj zmieniło i teraz dostępne jest ono w każdym planie Xbox Game Pass. Jeśli jeszcze tej zmiany nie widziałeś, to zapraszam do tego filmu, gdzie dokładnie przedstawiam wszystkie plany. Możemy teraz również grać w chmurze, w tytuły, które już kupiliśmy i nie wchodzą w skład subskrypcji. Wspominałem wcześniej, że jeszcze wrócimy do aplikacji Xbox i to jest właśnie ten moment, bo jedna z zakładek to granie w chmurze. Dostęp do całego katalogu Game Pass oraz gier, które możemy uruchomić z chmury, jest właśnie w tym miejscu. Jeśli jesteśmy użytkownikami subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate, to możemy zobaczyć, które gry dostępne są w jakości 1440p, a jak lubimy grać przy pomocy klawiatury i myszy, to też mamy taką listę gier. Mówiąc krótko, wszystko, czego potrzebujemy, żeby grać, wystarczy podłączyć kontroler dla gier, które go wymagają i uruchomić wybrany tytuł. Granie w chmurze to możliwość przekształcania każdego komputera z Windows w maszynę gamingową, bez względu na to, jaką mamy kartę graficzną i wydajność. To również świetny sposób na testowanie nowych tytułów bez instalacji, pobierania i czekania na rozgrywkę. Wybieramy, klikamy i gramy. To wszystko. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie pokazali ciekawostki, która właśnie dotyczy grania w chmurze. Na ekranie głównym możemy kliknąć na ikonę ustawień i przejść do całkiem bogatego menu, gdzie czekają na nas dodatkowe opcje. Możemy zmienić, w jakim rozmiarze okna gry mają się uruchamiać, włączyć dodatkowe statystyki dotyczące jakości streamu, czy wreszcie zmienić rozdzielczość streamu. To świetna opcja dla użytkowników, którzy są akurat w gorszej jakości sieci lub korzystają z sieci komórkowej i nie chcą zużywać takiej dużej ilości danych. Jak widać na załączonym obrazku, mamy tutaj informację, ile danych zużyjemy w każdym trybie w ciągu godziny gry. I to jest niewątpliwie bardzo wygodne. Te kilka aplikacji pozwolą z jednej strony dopasować rozgrywkę do nas, znaleźć wszystkie gry na naszym komputerze, czy zmienić każdy komputer w gamingową maszynę. Każdy znajdzie coś dla siebie. Daj znać w komentarzu, jaką grę uruchomisz dzisiaj jako pierwszą, a może już w coś grałeś przed obejrzeniem filmu. To już wszystko w tym materiale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!